I chciałem wam powiedzieć rzeczywiście parę słów na temat tego, czym się zajmuję, ale zacznę taką refleksją ogólną, bo wydaje się, że żyjemy w takim edukacyjnym raju, bo jeszcze nigdy w dziejach ludzkości ludzie nie mieli tak łatwego dostępu do wiedzy, przynajmniej w sferze cywilizacji Zachodu, w której żyjemy. A jednak właśnie dlatego, że ten dostęp jest tak łatwy, to wydaje się takie oczywiste, to wielu ludzi potrzebuje tutaj pomocy w tej dziedzinie i to na dwa sposoby. Po pierwsze, jak odróżnić wiedzę od pseudowiedzy, co dzisiaj jest dosyć powszechnym problemem. I po drugie, jak się uczyć, czyli korzystać z wiedzy, czyli jak właśnie wykorzystać te możliwości, które ten dostęp daje. No i do tego potrzeba pewnego rodzaju fachowców, którzy wiedzą, jak to się robi, którzy wiedzą, co tu się dzieje. I tutaj między innymi pojawia się WBST, no bo my nie jesteśmy tutaj jedyni, którzy mogą taką pomoc nieść. Więc działamy oczywiście na gruncie teologicznym i takich nauk pokrewnych, ale w tym kontekście, w którym jesteśmy, czyli w kontekście Kościoła, to właśnie ta sfera edukacji wydaje się bardzo ważna dla nas. I przygotowaliśmy programy, które pokazują, czego warto się uczyć i jak to robić. Ja wiem, że to nie brzmi dobrze, przygotowaliśmy programy, bo to brzmi tak strasznie instytucjonalnie, ale rzeczywiście tak jest. No, mamy pewną wiedzę, jak to robić, jak się uczyć, czego się warto uczyć, jak oddzielić ziarno od plew, żeby się skupić na tym, co jest rzeczywiście ważne. Nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, bo nie czytamy rzeczy, które nic nam nie dadzą, ale też nie czytamy rzeczy, które wprowadzą chaos i zamieszanie w naszej głowie. Bo przez to, że mamy taki szeroki dostęp do wiedzy różnego rodzaju, no to jest to wiedza bardzo różnej wartości. Jest taka, która ma tę wartość i taka, od której lepiej trzymać się z daleka, bo tak jak nazwałem ją, jest to pseudowiedza. Więc mamy te studia, które mają swoje specyficzne cechy, czyli są praktyczne, skupiamy się na tym, co rzeczywiście będzie wpływało na życie człowieka Bożego, życie dziecka Bożego, co nie tylko rozwinie jego komórki mózgowe, ale też pomoże mu lepiej się znaleźć w tym współczesnym świecie, bo to też jest jeden z takich aspektów tego bycia nas tutaj na ziemi, że świat staje się coraz bardziej wymagający też, żeby sobie poradzić z tymi różnymi problemami, które on wymyśla i stawia przed nami. No i nie każdy sobie z tym łatwo sam poradzi, więc służymy pomocą. Chcemy wam w tym pomóc. Więc nasze studia są praktyczne, nasi wykładowcy są zaangażowani w służbę Kościoła, nie tylko zaangażowani w gromadzenie swoich kompetencji akademickich, ale są zaangażowanymi praktykami, czego przykładem jest jeden z naszych wykładowców, którego myślę, że dobrze znacie, Robert Miksa. Więc takich właśnie szukamy wykładowców, którzy mają wiedzę, mają kompetencje, ale jednocześnie są zanurzeni bardzo głęboko w służbie Bogu, więc to się przekłada na coś praktycznego dla życia człowieka. To tyle takiego wstępu. Aha, jeszcze tylko powiem, że funkcjonujemy w niezwykłym otoczeniu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, więc żadna szkoła teologiczna w Polsce nie może się tym pochwalić, że w takich warunkach działa. I teraz przechodząc do konkretów już, dla tych, którzy chcą być kimś konkretnym, bo to tak jak mam jedno z naszych haseł, możesz być kimkolwiek, ale możesz być kimś. Więc chcemy, żebyś był kimś, przychodząc na studia do radości. Nie tam kimkolwiek można być. Więc dla tych, którzy chcą być tym kimś konkretnym, mają pewien pomysł, ale do końca jeszcze nie wiedzą, co z tym pomysłem zrobić. Więc dla tych, którzy chcieliby się rozwijać w takim bardziej zaawansowanym kierunku teologicznym, mamy 5-letnie studia licencjackie. To jest taki nasz flagowy program. Ale mamy też coś dla tych, którzy nie są gotowi aż tak głęboko w to wejść, na 3 lata się poświęcić. To są studia zaoczne, więc one nie wymagają, żeby się poświęcić absolutnie, ale jednak to są 3 lata. Więc mamy też kilka takich rocznych studiów, nazwijmy to podyplomowych,
I na przykład ci, którzy chcą się rozwijać w dziedzinie ewangelizacji uczniostwa, mają poświęcony temu instytut roczny. Ci, którzy chcą się rozwijać w dziedzinie poradnictwa biblijnego, mają temu poświęcony instytut i studia roczne. Ci, którzy chcą się rozwijać w dziedzinie katechetyki, czyli takiej pedagogiki dla dzieci przede wszystkim, czyli tak zwanej szkółki niedzielnej, mamy Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny. I w końcu dla tych, którzy też chcą się rozwijać po prostu poznawaniu Biblii, żeby tę Biblię lepiej przekazywać innym, mamy Instytut Studiów Biblijnych roczny. I jeszcze w tym roku, który już się kończy za tydzień, jak rok akademicki, rozpoczęliśmy jeszcze jeden rodzaj studiów rocznych, to się nazywa Instytut Studiów Pastoralnych i jest pomyślany o tych, którzy już są zaangażowani w swoich zborach w jakąś służbę dosyć głęboko, ale brakuje im pewnych kompetencji, brakuje pewnych umiejętności, wiedzy praktycznej, jak służyć Kościołowi już w taki bardzo, bardzo konkretny sposób. Więc to jest ta konkretna dziedzina. Więc można coś znaleźć dla siebie naprawdę i chciałbym was bardzo zachęcić do tego, żeby pomyśleć o tym. Te studia nie są skierowane tylko dla ludzi w określonym wieku, skierowane tylko dla ludzi określonej płci, którzy jakieś tam bardzo szczególne wymagania muszą spełnić. Nie, więc każdy z was gdzieś tutaj mieści, no każdy z was, kto ma więcej niż 18 lat przynajmniej. Natomiast górnej granicy nie mamy. Więc zachęcam was, żebyście o tym pomyśleli, co możecie wziąć, co możemy wam dać dobrego w seminarium w radości. Więc pomyślcie o tym, módlcie się o to, może Bóg ma akurat jakiś pomysł na wasze życie, a wy nawet na to nie wpadliście, że może wasze życie pójść w taką stronę. A może właśnie myślicie o czymś i potrzebujecie, żeby ktoś wam pomógł trochę znaleźć takie wyprofilowanie fachowe i tak dalej. I na koniec powiem jeszcze o tym, że co jest dla mnie w ogóle zaskakujące, że coś takiego robimy, będąc w sumie niewielkim seminarium w nie tak dużym kościele. Więc mamy taką pewną sferę działalności, która się rozwija, taką działalność międzynarodową, więc prowadzimy takie 3 segmenty jeszcze właśnie na arenie, że tak powiem, międzynarodowej. I to jest International Theological College Tanzania, czyli prowadzimy studia teologiczne w Tanzanii, licencjackie studia teologiczne w Tanzanii i mamy już ponad 30 absolwentów, bo pierwsza edycja już się skończyła, teraz trwa druga edycja. Mamy Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Radości dla Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce z różnych powodów i oni przyjeżdżają na te studia. Kończymy właśnie drugą edycję, bo to są roczne studia takie przedłużane. I coś zaczynamy nowego zupełnie. To już jest na ostatniej prostej, mam nadzieję, że wszystko się uda rozpocząć. To jest International Theological College Poland, tak to się nazywa. Na razie roboczo, ale może tak się będzie nazywało rzeczywiście. Czyli studia teologiczne w języku angielskim. No w sumie to dla nie-Polaków, ale jakby ktoś z Polaków chciał studiować po angielsku, też będzie mógł studiować teologię po angielsku. I są to takie studia, które chcemy rozpocząć dla ludzi z innych kontynentów wręcz, no bo Europejczycy sobie znajdą jakieś tam studia teologiczne gdzieś tutaj, natomiast myślimy o ludziach z Ameryki Łacińskiej, z Azji, Afryki, którzy mogliby studiować z naszym udziałem, z naszą pomocą. Więc to jest dla mnie takie niezwykłe, jak Bóg potrafi działać zaskakująco dla nas, że przez to seminarium nasze możemy gdzieś tam iść na cały świat, głosząc Ewangelię, właśnie służąc tym ludziom, którym możemy pomóc. Więc bardzo wam dziękuję za możliwość. Jeśli chcielibyście się modlić o seminarium w radości, myśleć o nim dobrze, zachęcam was do tego. Jeśli chcielibyście nas wspierać też w bardziej praktyczny sposób, znaczy modlitwa też jest praktyczna, w bardziej wymierny sposób, modlitwa jest wymierna, no właśnie jak to nazwać. Chcielibyście nas wspierać po prostu finansowo, to też was do tego zachęcam. Dziękuję za uwagę.